Jedna scena, 15 minut, 20 milionów dolarów. Brzmi absurdalnie? Może i tak, ale w latach 90., kiedy kino przeżywało swoją złotą erę, takich historii było znacznie więcej. To była dekada, w której rekiny z Hollywood nie bały się wysadzić całego mostu za grube miliony albo zbudować sztucznego miasta tylko na potrzeby jednej sceny. Zanim dosłownie zatopimy Titanica, zajrzyjmy do kulis takich filmów jak Matrix, Terminator, Wodny Świat czy Prawdziwe Kłamstwa, aby poznać 5 najdroższych scen, jakie powstały w tamtej dekadzie. Jedna z nich nawet przerodziła się w hollywoodzkie show, które można oglądać na żywo aż do dziś, ale o tym już za chwilę. Please remove any metallic items you're carrying, keys, loose change. Holy shit! Zacznijmy od filmu Matrix i sceny wartej ponad 3 miliony dolarów. Chodzi oczywiście o moment zwany lobby shootout. Kamera wjeżdża do sterylnego lobby biurowca, a zaraz później rozpoczyna się jedna z najbardziej kultowych strzelanin w historii kina. Neo i Trinity nie przyszli tutaj negocjować. Przyszli odbić Morfeusza i przy okazji zapisać się w historii filmu. Mimo że sekwencja trwała zaledwie 3 minuty, to sam proces jej kręcenia zajął twórcom aż 10 dni. Jak się okazuje, nie była ona wcale taka prosta do zrealizowania. No dobrze, ale co w takim razie się złożyło na cenę tej 3-minutowej sekwencji? Pierwszym z kosztów była oczywiście olbrzymia ilość efektów praktycznych. Całe lobby, w którym rozgrywała się akcja, zostało zbudowane jako plan filmowy od totalnego zera. Ponadto każda ściana, każda kolumna i każdy inny element konstrukcyjny musiał zostać zaprojektowany tak, aby dało się go realistycznie rozstrzelać i wysadzić. Ponad 3000 łusek od amunicji, setki pirotechnicznych ładunków i dziesiątki elementów scenografii. Wszystko to musiało rozlecieć się dokładnie tak, jak zaplanował reżyser. A to była dopiero część tej wydanej kwoty. Kolejne koszty to slow motion. Techniki, które mogliśmy dostrzec na ekranie, wymagały kamer sterowanych komputerowo oraz wyspecjalizowanych montażystów i osób zajmujących się efektami wizualnymi. W końcu to był 1999 rok, a wtedy wykorzystanie nawet kilku kamer czy najprostszych efektów wizualnych wiązało się z ogromnymi kosztami. Trzecim elementem pochłaniającym pieniądze był czas. Czas poświęcony na choreografię i treningi. Do tego zadania zatrudniono legendarnego hongkońskiego choreografa Yuen Woo-pinga. Miał on przygotować do tych scen Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss, czyli filmowych Neo oraz Trinity, aby całość mogła odbyć się bez udziału dublerów, no i tak się oczywiście stało. Ta scena, mimo pochłonięcia olbrzymiej kwoty, jest jedną z tych, które przeszły do historii. Chyba wszyscy możemy się wspólnie zgodzić, że nikt nie jest w stanie zapomnieć czarnych stroi, okularów i ostrej strzelaniny, jaka tam się wydarzyła. Tego po prostu nie da się podrobić. Sceny pościgów z wybuchami to esencja kina akcji lat 90. Wtedy jeszcze robiło się je na poważnie, bez CGI, bez zielonych ekranów, bez oszczędzania. Rok 1991. Terminator 2 Dzień Sądu i mamy tutaj zaledwie 4-minutową scenę pościgu, no a jej koszt ponad 5 milionów dolarów. To więcej niż budżet przeznaczany na całe filmy w tamtych czasach. Chodzi oczywiście o pościg w kanałach burzowych Los Angeles, gdzie młody John Connor ucieka swoim crossowym motorem, a za nim pędzi T-1000 w ciężarówce, taranując wszystko, co stanie mu na drodze. Z drugiej strony nadciąga T-800, czyli Schwarzenegger na Harley'u, który zamierza go ocalić. Dlaczego i na co poszły tak olbrzymie pieniądze? Otóż zacznijmy od tego, że reżyser James Cameron nie robi niczego na pół gwizdka. Każdy samochód, każda rampa i każdy wybuch to wszystko było prawdziwe. Każdy element tej sceny trzeba było zbudować, przetestować, zniszczyć, no i często powtórzyć to wszystko kilkukrotnie, a to słono kosztuje.
Druga kwestia to lokalizacja. Ten pościg kręcono w prawdziwych kanałach burzowych w LA, czyli nie tylko trzeba było uzyskać zgodę miasta, ale także zamknąć ten ogromny teren, zorganizować zabezpieczenia, oświetlenie, logistykę i oczywiście nadzorować całą operację przez wiele dni. Każdy taki dzień zdjęciowy to tysiące dolarów. Spróbujmy zatem rozłożyć ten wybuchowy budżet na części pierwsze. Pojazdy i ich modyfikacje to koszt od 500 000 do $1 000 000. Zdjęcia, kamery i sprzęt operatorski ponad $1 000 000. Efekty praktyczne i pirotechnika, czyli wszystkie boom na planie, to około $1,5 000 000. Zamknięcie i zabezpieczenie lokacji od 500 do 800 000 dolarów, kaskaderzy również około $500 000. Scenografia, w tym rampy i platformy, z których wyskakiwały pojazdy, 500 000, no i oczywiście czas realizacji, który był zdecydowanie dłuższy niż przeciętna scena, również kosztował swoje. Nie ma co mówić, tanio nie jest, a to wszystko za zaledwie 4-minutową sekwencję, no ale chyba było warto, bo mówi się o tej scenie do dziś, nawet po ponad 34 latach od premiery. Teraz czas na wysadzenie ogromnego mostu dla jednej sceny trwającej 90 sekund. Brzmi jak wariactwo, ale dla Jamesa Camerona nie liczą się pieniądze, tylko efekt końcowy. Film Prawdziwe Kłamstwa z Arnoldem Schwarzeneggerem to klasyka kina akcji lat 90. Najbardziej widowiskowa scena tego filmu pochłonęła aż $5 milionów i to wszystko dla jednej sekwencji, no ale za to jakiej. Chodzi oczywiście o scenę, w której terroryści próbują uciec przez legendarny, gigantyczny most przecinający ocean, gdy nagle cała jego część zostaje zdetonowana przez wojsko, aby zablokować im drogę ucieczki. Zastanawiacie się pewnie, jak zrealizowano tę scenę. Już wyjaśniam. Reżyser uzyskał zgodę od władz stanu Floryda na wysadzenie prawdziwego fragmentu mostu. Była to co prawda stara część, którą najpierw należało wyremontować za ponad $1,5 000 000, aby następnie ją zbombardować i wysadzić. Cały proces planowano przez ponad pół roku, a gdy doszło do kręcenia, nie było miejsca na błędy. Użyto do tego ponad 10 dużych ładunków wybuchowych, a detonacja została zaplanowana co do milisekundy. Powtórki nie wchodziły w grę, no bo drugiego mostu nikt już nie miał w zapasie. Sam wynajem, transport i logistyka sprzętu wojskowego to koszt ponad 600 000 dolarów. Całą sekwencję filmowano z 13 kamer porozmieszczanych na helikopterach i pływających platformach. Wszystko musiało działać perfekcyjnie. Sam Arnold nie był obecny podczas wybuchu. Jego sceny nagrano wcześniej, a resztę odegrali dublerzy i operatorzy w idealnie zsynchronizowanym momencie eksplozji. Jedna szansa, jeden most i $5 milionów. Nie można także zapomnieć o filmie Wodny świat i chorej ambicji Kevina Costnera, który postanowił zbudować miasto na wodzie, a to był tylko początek. Mowa o scenie ataku smokersów na unoszącą się na oceanie osadę zwaną Atoll. Trwała ona zaledwie 7 minut, a jej koszt to ponad $10 milionów, no a niektórzy twierdzą, że nawet jeszcze więcej. Dlaczego to tyle kosztowało? Miasto na wodzie było autentycznie zbudowaną osadą, która pływała na Pacyfiku w pobliżu Hawaju. Konstrukcja miała kilkadziesiąt wież, mostów i linowych przejść, a wszystko było osadzone na metalowych kadłubach i pontonach. Tylko że to, co miało pływać, często tonęło, a to generowało coraz większe koszty. Do tego dochodziła pełna ognia i eksplozji scena walki.
Kręcenie na oceanie wcale nie jest takie proste. Zmienne światło, fale czy pogoda skutecznie opóźniały plan i generowały coraz to więcej kosztów. Sprzęty tonęły, a scenografia się co chwilę rozpadała. Na planie każdego dnia znajdowało się także ponad 300 osób, a koszt samych ubezpieczeń i prób liczony był w setkach tysięcy dolarów. Do tego dochodził oczywiście codzienny transport tych ludzi na plan przy pomocy helikopterów i łodzi. Mimo wszystko ta scena przeszła do historii jako jedna z najbardziej imponujących sekwencji akcji kręconych na żywo. Co więcej, jedna z wytwórni postanowiła zrobić z niej nawet atrakcję w swoim parku rozrywki i do dziś można ją obejrzeć na żywo w wersji show w Universal Studios Hollywood. Waterworld Stunt Show to widowisko z pełną rekonstrukcją tej sceny, gdzie ogień, woda i huk wybuchów sprawiają, że naprawdę można poczuć się częścią tej wyjątkowej sceny. No i dotarliśmy do momentu, w którym Titanic idzie na dno. Ale zanim do tego dojdzie, James Cameron musiał najpierw utopić $20 milionów i to w zaledwie 15 minutach filmu. Cameron nie chciał żadnych komputerowych sztuczek, dlatego postanowił zbudować swojego Titanica. Oczywiście nie w skali 1:1, ale był bardzo bliski oryginalnych wymiarów. Powstała ogromna replika dziobu statku, zamontowana na specjalnym rusztowaniu hydraulicznym, które pozwalało unosić go i opuszczać pod kątem zbliżonym do 90 stopni. Szacuje się, że koszt zbudowania tylko tego elementu sceny wyniósł około $10 milionów. Pokaźną kwotę wydano także na statystów, którzy mieli niełatwą rolę do odegrania. W scenach zatonięcia wzięło udział kilkuset z nich. Niektórzy byli zrzucani z wysokości kilkunastu metrów, mając pełną świadomość, że mogą zaliczyć twarde lądowanie. Wielu z nich wychodziło z planu z siniakami, obtarciami i przemarzniętymi dłońmi. Mimo że efekty komputerowe nie dominowały, to odgrywały swoją rolę. Głównie w scenach końcowych, gdzie statek pionowo staje do góry, a ludzie zsuwali się po jego powierzchni jak pionki z przewróconej planszy. Scenę kręcono tygodniami, a licznik z każdym dniem nabijał coraz to wyższą kwotę. Ale to wszystko się opłaciło. And the Oscar goes to Titanic. Titanic zdobył 11 Oscarów, a scena zatonięcia stała się symbolem tego, jak kino potrafi wycisnąć z widza łzy i gęsią skórkę. W dzisiejszych czasach zrobiłoby się to pewnie na green screenie z aktorami machającymi rękami przed zieloną ścianą, ale nie w 1997. Wtedy zrobiono to naprawdę, bo to był czas, kiedy jeszcze robiono kino, a nie tylko jego symulacje. Dajcie znać, którą scenę wspominacie najlepiej i dzięki, że dotarliście do tego miejsca. Zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się już w kolejnym filmie.